Ja nie lubię ani YouTube'a, ani Instagrama. Ej, czy da się zrobić karierę w ogóle nie będąc głupią, pustą d***ą? Mógłbym chyba po prostu być montażystą Martina Stankiewicza. No cześć, zrobimy sobie dzisiaj Q&A. Pomyślałem sobie, niechże to wygląda raz w życiu bardziej profesjonalnie, więc zapaliłem sobie światełko i ułożyłem stół. Nie będziemy dzisiaj siedzieć na podłodze. Zapraszam! Na moim Facebooku prosiłem was o pytania na temat życia profesjonalisty na YouTubie oraz Instagramie, więc porozmawiamy sobie o tych dwóch platformach. Jakbyś miał zacząć od nowa na YouTube z aktualną wiedzą i umiejętnościami, to uważasz, że dałbyś radę się wybić typowo na vlogach? Kiedyś wspominałeś, że zrobiłeś 2-3 kanały stajniaka, że to niby nie ty i żaden nie osiągnął sukcesu. To jest pytanie o wielkiej wadze filozoficznej, to znaczy, gdyby Krzysztof Gonciarz we vlogach nigdy nie istniał i zaistniał w tym momencie, to czy te vlogi stałyby się popularne? Myślę, że gdybym ja nie istniał przez ostatnich kilka lat, to moje vlogi w obecnej postaci byłyby dla ludzi świeże i myślę, że sporo ludzi mogłoby się nimi zainteresować na tej zasadzie, że jest to coś nowego, bo nie ma za bardzo takich jakby bezpośrednich naśladowców tej mojej formuły, tak mi się wydaje, ludzi, którzy robią dokładnie to samo co ja, więc pod tym względem myślę, że jakieś tam zainteresowanie bym zyskał. Jeśli chodzi o samą formę produkcyjną, sam mówisz, że mówię o swoich obecnych umiejętnościach, więc myślę, że nie mając żadnej pozycji na YouTubie, mógłbym przynajmniej pod względem formy czymś zainteresować. Jeśli to by nie siadło pod względem zasięgu, to mógłbym chyba po prostu być na przykład montażystą Martina Stankiewicza. Świat bez przerwy szuka czegoś nowego, lepszego. Czy według ciebie Instagram i YouTube są tego typu unikalnymi platformami, które z biegiem lat ciężko będzie zamienić? Trochę nie rozumiem twojego pytania. Na pewno Instagram i YouTube są platformami przerażającymi pod tym względem. To jest taki system niepohamowanego apetytu, zarówno wśród nadawców, jak i odbiorców. Każdy cały czas chce więcej. Twórcy chcą więcej zasięgu i muszą produkować więcej treści, bo jak nie będą tego napędzać, to spadną. Odbiorcy natomiast mają okno uwagi złotej rybki, czyli generalnie cały czas potrzebują bardzo agresywnej stymulacji, bo jeśli coś mieści się w ramach czegoś przewidywalnego, to okazuje się, że już na to nie klikasz, bo zostało zakrzyczane przez innego rodzaju treści. Ja nie lubię ani YouTube'a, ani Instagrama, szczerze. Kropka. A tak w ogóle, pozostając w takich profesjonalnych klimatach, niedawno miałem konkurs, w którym do wygrania był kurs programowania zorganizowany przez Software Development Academy. Dodatkowym elementem pobocznym nagrody była możliwość, że jeśli chcesz, możesz mieć swoje 5 minut we vlogu. Michał, który wygrał ten konkurs, zgodził się, żebyśmy do niego zadzwonili na wizji. Wstydzę się trochę. No siema, miło cię widzieć. Cześć, ciebie również. Spoko, no gratuluję, że wygrałeś. A skąd jesteś w ogóle? Ja jestem z Poznania. Poznania. To się w ogóle śmiesznie złożyło, bo 2 tygodnie przed ogłoszeniem tego konkursu byłem już na spotkaniu właśnie z SDA. Dowiedziałem się o tym konkursie i zrobiłem to, nie? I znowu pobudka o 6 rano. I znowu do roboty. Od dawna oglądasz jakieś filmiki moje? Pierwszy film, jaki zobaczyłem swoim udziałem, to był chyba ten krok pierwszy. Dzięki tobie właśnie kupiłem kamerę, właśnie tą, którą mam. Wyjechaliśmy z żoną do RPA na rok czasu i tam zacząłem sobie nawet vlogować. Od tamtej pory po prostu już nic nie robię z wideo, a że po prostu umiejętności zostały, to jakoś to tam złożyłem ten filmik, także masz w tym jakiś udział. Wiesz, jaki kurs sobie zrobisz? No albo Python, albo Java. Taką mam motywację, że zamknąłem swój biznes nawet. Będę szukał pracy, która mi umożliwi stałe godziny, żeby mieć czas po prostu na naukę. I kiedy będziesz zaczynał? W styczniu albo w lutym będę zaczynał dopiero. To ciekawe, a co robiłeś wcześniej w ogóle, bo mówiłeś, że jakiś biznes swój miałeś? Miałem sklep internetowy, studiowałem na AWF-ie, skończyłem kurs sport osób niepełnosprawnych. Myślę, że jak większość obywateli studiowało coś, a zajmuje się zupełnie czymś innym. No ja jestem kulturoznawcą, więc wiesz. Jakiś tam związek jest, nie? Studiowałem na AWF-ie z tego względu, że grałem w hokeja na trawie. Reprezentowałem też nasz kraj. O, w reprezentacji Polski byłeś, naprawdę? Tak. Znając realia polskiego sportu, nie spodziewam się, żeby polska reprezentacja hokeja na trawie to było jakieś życie w luksusie. No niestety nie, to nie jest popularna dyscyplina w Polsce. To jak myślisz, co cię spotka w życiu po tym, jak sobie przejdziesz ten kurs? Mam nadzieję, że w ogóle złapię bakcyla, że mnie to wciągnie i wiąże generalnie przyszłość chyba z tym, nie? Chcę to robić i liczę na to, że mi się uda, żeby po prostu być odpowiednio przygotowanym do rozmowy i być przygotowany do
pracy w IT. To życzę ci powodzenia. Chcesz coś powiedzieć we vlogu? Tak, chciałbym pozdrowić moją żonę Agatę, bo też dzięki niej skręciłem ten filmik, brała w tym udział. Na szczęście nie wyjechała na stałe. Żona ostatnio narzeka, że za mało pieniędzy przynoszą do domu. Dziękuję ci, Agato. No to jeszcze raz, gratulacje, trzymaj się i miłego Dzięki. kursu, miłych wyjazdów. Dużo masz planów podróżniczych, dużo więcej niż ja. Ja lubię podróżować, myślę, że to jest fajne, jeżeli człowiek jest w innych krajach i poznaje po prostu inną kulturę, takie pozytywne mega też, nie? No jasne. To trzymaj się. Pozdrowienia, pozdrów żonę. Cześć, miło się rozmawiało, hej. Gratulujemy. Czy uważasz, że aby się wybić na dzisiejszym YouTubie, trzeba by mieć znajomości i zostać wypromowanym przez znanego twórcę? Tak historycznie patrząc, na polskim YouTubie było bardzo dużo ludzi, którzy doszli do czegoś, zaczynając od niczego. Oraz wiele osób, którym jakiś twórca w pewien sposób pomógł. Pojadę trochę z sucharem, ale to trochę jest tak, że jeśli chce się robić dobre treści i się je robi konsekwentnie przez jakiś czas, w pewnym momencie jest jakiś punkt krytyczny, w którym możesz sobie zadać pytanie, może od 4 lat robię vloga, którego nikt nie ogląda, więc już szkoda go dalej robić. Czasem tak może być, ale z drugiej strony, jeśli robisz coś naprawdę z uporem i wierzysz w to i widać w to, że w to wierzysz i ten produkt jest przy okazji dobry, to jest szansa, że ktoś ci po prostu pomoże jakby wyciągnąć cię z takich w ogóle trzewi YouTube'a, których nikt nie ogląda, bezinteresownie i to nie musi być po znajomości, tylko to może być po prostu kwestia, że komuś, kto ma większy zasięg, podoba się to, co robisz. Ja tak historycznie patrząc na przekrój tego, co robiłem przez ostatnie lata, no to na przykład tak robiłem w przypadku zastępstw w Zapytaj Beczkę. Kiedy będzie Zapytaj Beczkę? W przyszłym tygodniu. Obiecuję. Zastępstwa wtedy, kiedy zapraszałem różnych twórców, niejednemu pomogły. Chwalę się tym jako czymś, z czego jestem dumny, bo faktycznie jestem z tego dumny. Bo na przykład zarówno Maciek Dąbrowski z Dupy, czy grupa filmowa Darwin, czy kilkoro innych twórców zaliczyło dużą eksplozję popularności po tym, jak zrobili zastępczy odcinek Zapytaj Beczkę. I jest to taka pomoc, na której absolutnie się nic nie traci, bo to nie jest tak, że ludzie zaczynają oglądać kogoś, kogo ty wypromujesz, a zapomną o tobie. Raczej bardzo mało prawdopodobna jest taka sytuacja. Więc warto pomagać. Ja muszę przyznać, że ja mam do tego takie podejście, że musi mi się coś naprawdę bardzo podobać. Bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza, żeby ludzie szukający aktywnie promocji u mnie byli w stanie przebić się przez jakiś taki mój filtr. Ja dostaję bardzo dużo takich filmów na zasadzie obejrzyj mój film, wyraź swoją opinię, udostępnij, jeśli ci się spodoba. Myślę, że na tej zasadzie ciężko jest cokolwiek wskórać. Zarabiając na filmach podpisujesz pewnie sporo umów. Znajdowałeś w tych umowach jakieś nieprzyjemne kruczki albo wpadły ci w pamięć niestandardowo ciekawe umowy? Oj tak, jakiś czas temu dostałem umowę, w której ta umowa była tak na ostatnią chwilę mi przysłana, dzień przed nagraniem, które miało mieć miejsce i w umowie był zapis, ja się domyślam, że to nie jest z jakiejś złej woli, tylko po prostu z rozpędu. Był zapis o tym, że agencji, która tę umowę spisała, ja mam udostępnić swoje hasła do YouTube'a i do Instagrama, więc super. Ile zarabia twój kanał w AdSense miesięcznie i czy według ciebie to dużo? Moje kanały, znaczy Debeczka i Gąciarz, razem wzięte, one zarabiają miesięcznie od 4 do około 8 tysięcy złotych, więc tak nominalnie rzecz biorąc to jest nawet całkiem sympatyczna kwota, natomiast pamiętajmy, że to są duże kanały jak na polski YouTube, a taka kwota nie starczyłaby na utrzymanie się z tego rodzaju działalności. W sensie, oczywiście, jeśli nie chcesz się cofnąć do takiego wczesnego poziomu polskiego YouTube'a, gdzie wszystko robisz sam oraz wszystko jest na pewnym takim poziomie, który jest powiedzmy ograniczony. Krzysiu, czy według ciebie, nie będąc piękną kobietą... O Jezu... która jeździ po świecie i pucuje się tym, jacy to jej rodzice nie są bogaci, albo pokazuje dużą część ciała, można osiągnąć... Wiesz co? Nie lubię takiego tonu. Jak można być świadomym Użytkownikiem internetu. i pisać takie rzeczy? Ej, czy da się zrobić karierę w ogóle nie będąc Głupią, pustą O, please, uspokój się. Tak, można. Jeśli robisz wartościowy, coraz to bardziej profesjonalny content, ale liczba ludzi, która to ogląda jest dalej taka sama jak kiedy, wrzucało się znacznie gorsze jakościowo rzeczy, to co zrobić, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców? No niestety, jakbym wiedział, to już dawno miałbym 1 000 000 subskrybentów na tym kanale. Moje podejście do poszerzania grupy odbiorców jest takie specyficzne, bo ja za bardzo nie umiem operować jakąś taką cyniczną strategią contentową. Znaczy nie umiem sobie wyobrazić, uderzymy w te i te nutki, które będą rezonować z młodszą na przykład publicznością i tak dalej. Myślicie, że ja nie chciałbym, żeby więcej takich młodych ludzi koło 15 lat oglądało ten kanał? Pewnie, żebym chciał, ale te rzeczy, które ja robię, one nie są dla nich ciekawe po prostu. Co
co młodych ludzi, poza nielicznymi wyjątkami, interesuje, że jakiś typ prowadzi sobie cokolwiek to jest, co ja robię w ogóle tymi czasy. Jak myślę o tym, czy to trafia do młodych ludzi, to myślę, nie trafia. Żebyście mieli jasność, jak tutaj, nie wiem, ustawię wam lusterko, w które możecie sobie popatrzeć. Średnia wieku odbiorców na tym kanale to jest między 20 a 25 lat. Takie osoby zazwyczaj mnie, nie wiem, zaczepiają na ulicy, jak jestem w Polsce, więc stare tyłki z was. No niestety, porównajmy sobie słabszy i mocniejszy pieniądz na przykładzie filmów Krzysztofa Gonciarza. Mądrość tłumu. Ilość czasu potrzebna na zrobienie odcinka 3-4 godziny max. Średnia oglądalność powiedzmy 400 000 wyświetleń. Vlogi podróżnicze, na przykład ze Szkocji, średnia oglądalność powiedzmy, że około 150-200 tysięcy. Średni czas potrzebny na odcinek, no trzeba tam być, nagrać, zmontować. Średni pieniądz potrzebny na przygotowanie czegoś takiego, no na pewno więcej niż godzina siedzenia tutaj. Także jak widzicie, gdybyśmy mierzyli efektywność kontentu tylko i wyłącznie tym, ile on ma wyświetleń, to robiłbym tylko mądrość tłumów i zapytaj beczkę. Na całe szczęście YouTube dojrzał do tego, że coś takiego jak siła marki, wizerunek, tematy sponsorowane, to również są ważne rzeczy w życiu takiej osoby jak ja i dzięki tym aspektom ja poświęcam więcej czasu na rzeczy vlogowo-podróżniczo, jakieś takie ambitne, niż na kanał komediowy, chociaż przyznam szczerze, że tęsknię za tym, żeby poświęcać tamtemu więcej czasu, więc może niedługo. Jak to jest z tymi hashtagami? Podobno nieelegancko jest naładować całą stronę tagów. Ja mam do Instagrama takie podejście, że nie można być takim tryhardem na Instagramie. Po twoim Instagramie nie powinno być widać, że za bardzo ci zależy. Wtedy twój Instagram jest najbardziej cool. Moje ulubione konta instagramowe są właśnie takie trochę byle jakie. To znaczy są takim miksem zdjęć ładnych, ciekawych i takich dziwnych, czy jakichś, nie wiem, screenshotów i tak dalej. Ja od pewnego czasu tak prowadzę swoje konto na Instagramie, czyli staram się mieszać rzeczy. Miałem taką zajawkę, że mój Instagram będzie wyglądał jak Instagram vlogera podróżniczego, Sam Kolder, tak? Każde zdjęcie to jest jakiś zachód słońca i sześciopak. Ja akurat sześciopaka nie mam, ale zachód słońca mi się zdarza w życiu zobaczyć. Ja nie kupuję czegoś takiego w moim własnym przypadku, znaczy wydaje mi się, kiedy ja to robię, że to jest udawane, bo ja po prostu patrząc na takie zdjęcia, myślę o tym, że ta osoba tam stanęła, powiedziała: ej, zrób mi zdjęcie, fajnie wyglądam? Jeszcze tak, bardziej się napnę teraz. Ile czasu dziennie zajmuje ci tworzenie swojego Instagrama? Tworzenie prawie nic, ja po prostu tracę bardzo dużo czasu przeglądając Instagramy innych ludzi. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeśli chodzi o taką bezpośrednią komunikację z widzami, to Instastory to jest jeden z moich ulubionych kanałów komunikacyjnych tymi czasy. Jest bardzo fajne, bardzo takie pojemne, w sensie można tam i robić komedię, i robić jakieś poważniejsze rzeczy, i odsyłać ludzi fajnie. Jeśli mnie nie śledzicie na Instagramie, to zapraszam, Kagonciarz, tak jak wszędzie. Jak wyszukiwać potencjalne firmy do deali? Wiesz co, nie wyszukuj. Polska branża influencerska jest taka bardzo, bardzo reaktywna. To jest jej problem od naprawdę bardzo długiego czasu. To znaczy, bardzo rzadko się zdarza, żeby inicjatywy oddolne, wychodzące od influencerów, znajdowały się z odpowiedzią jakiegokolwiek sensownego budżetu z góry. Z góry. Fuj, czemu tak powiedziałem? To my jesteśmy górą. To influencerzy są na górze. Klienci są w dole. Jeśli oglądają mnie przedstawiciele firm, agencji, domów mediowych i tak dalej, to jest od lat wasz problem, że ciężko przyjść z fajnym pomysłem do was. Czy masz prywatne konto na Instagramie, bądź korzystasz z opcji bliscy znajomi? Nie mam i nie korzystam. Ja mam raczej dość wysyłania rzeczy w świat. Jak myślę o życiu prywatnym, to nie mam ochoty go udostępniać tylko znajomym. W sensie, tu już się kończy moja inwencja twórcza, a przy okazji wydaje mi się, że takie podejście troszkę pomaga mi się odciąć od na przykład trosk związanych z prywatnością w internecie. Bo mam takie podejście, że zakładam, że wszystko, co ja umieszczam w internecie, jest publiczne. Jak zdobyć zasięgi? Jak to się dzieje, że wiele osób wrzuca zdjęcia złej jakości, nieprzemyślane kadry, a zdobywają masy serduszek? Profil warto prowadzić po polsku czy po angielsku? Wiesz co, ciężko jest patrzeć na te platformy, o których mówimy, przez jakiś taki uniwersalny zestaw porad, no czy po polsku, czy po angielsku, no zależy, co chcesz robić. Natomiast zatrzymałbym się nad tym, że mówisz, że zdjęcia złej jakości, nieprzemyślane, zdobywają lajki i tak dalej. Nikt nie powiedział, że w mediach społecznościowych wygrywa jakby jakość rozumiana formalnie. Media społecznościowe wypychają na górę to, co budzi emocje i to jest najlepszy filtr myślenia o tym. No po prostu, jeśli brzydkie zdjęcie budzi więcej emocji niż poprawne, jakieś ładne, no to znaczy, że, no nie wiem, no sami sobie to zinterpretujcie, nie? Ja naprawdę nie znoszę takiej dyskusji i to szczególnie mnie mierzi właśnie na Instagramie. Jak ludzie, którzy zajmują się fotografią, czasem tak odpierdala im na Instagramie, że próbują być takim sędzią, co powinno być popularniejsze, a co nie. Ten ich warsztat
po prostu temu nie służy, nie? Ja się nie uważam za żadnego eksperta od zdjęć, więc nie będę nikogo pouczać. Uważam się trochę za eksperta od filmu, więc tutaj pouczać troszkę sobie czasem pozwalam. I wydaje mi się, że ja w życiu bym nie wszedł na YouTube'a na film słabo nakręcony i nie próbowałbym się dowartościować, mówiąc, że on jest niepoprawny technicznie, więc dlaczego ma więcej wyświetleń niż mój? Jak zrobić perfekcyjne zdjęcie? Chodzi o to, czy panuje teraz jakaś nowa moda fotograficzna. Teraz od pewnego czasu się robi zdjęcia z dronem na długiej ekspozycji. Montuje się lampę na dronie i się rysuje dronem w powietrzu. Ale ja wiem, czy to jest patent na to, żeby zrobić coś popularnego. Takie gimiki bardzo szybko się wyczerpują. Jak wygląda u Ciebie temat administrowania kanałem YouTube, to wiem. Powiedz, jak ma się sprawa u Ciebie w kwestii Instagrama. Czy zarządzasz tym kontem sam, czy masz wsparcie? Jeśli masz wsparcie, to na czym ono polega? Muszę przyznać, że większość rzeczy na moim Instagramie jest jakby bezpośrednio robiona przeze mnie. Dostęp do mojego konta ma również Iza, która czasem postuje pewne rzeczy, kiedy ja jestem albo niedostępny, albo na przykład puszczamy jakiś post sponsorowany, który musi spełnić pewne określone warunki formalne. Chodzi o to, żebym ja nie musiał na przykład się za bardzo zgłębiać w to, jakie hasztagi musimy umieścić, kiedy mamy jakieś formalne obostrzenia, żebym nic nie pomylił po prostu. No. Iza też czasem robi obróbkę zdjęć, które postujemy, ale no tak patrząc na to, co jest na tym koncie, to zdecydowana większość to jest po prostu ja coś tam postujący. Tak samo z Instastory. Czy będąc takim profesjonalistą, odczuwa się ciężar, jaki spoczywa w byciu dla tak dużej publiki, pewnego rodzaju gwiazdą czy autorytetem? Och, przestań. No ja czuję duży ciężar i staram się zawsze ważyć słowa i bardzo uważam na to, co mówię publicznie. Czasem mi się zdarza powiedzieć o kilka słów za dużo, ale tak patrząc historycznie na jakieś, nie wiem, 10 lat mojego bycia na tej platformie, to myślę, że niewiele razy tak naprawdę popełniłem jakiś poważniejszy błąd. Staram się podchodzić do waszego zaufania odpowiedzialnie, bo wiem, że wielu z was mi ufa na tej zasadzie, że traktujecie moje słowa poważnie i to spoko, bo staram się mówić sensownie. Żeby zarabiać na takich platformach, trzeba założyć działalność. Jak wygląda takie rozliczanie się i płacenie podatków? Moi drodzy, to jest jakby działalność, no, komercyjna, w sensie niczym się nie różni od zarabiania w jakiś inny sposób. Ja czasem dostaję takie podchwytliwe pytanie od kogoś, kto rozkminił, jak działa świat. W zasadzie, a VAT od dealów ze sponsorami odprowadzasz uczciwie? A jak myślisz? Od jakichś 10 lat prowadzę firmę, prowadzę kilka firm w różnych krajach. Myślisz, że nie połapałem się, że istnieje coś takiego jak system podatkowy gdzieś po drodze? Moi drodzy, w działalności na YouTubie jest tyle samo formalności, co w każdej innej działalności. O! Czy pozdrowisz moją szkołę z 3 Ostrołęka? Pozdrawiam. To dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, jak wam się podoba taka forma Q&A. Ja tak w ogóle zauważyłem, że jak siadłem tutaj, to w ogóle jestem jakiś taki żwawszy, nie? Trochę jak w Mądrości Tłumów albo w Beczce. Aż sam nad sobą nie panuję. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Kurde, jak mi się tutaj fajnie gada, nie? O!